Cześć, my dalej działamy w Szpakowie, ale na ostatni przejazd zamieniłem się z Adamem pracami, bo już miałem dosyć jeżdżenia w kółko i słuchania tych strzelających kamieni. Musiałem też się spotkać z człowiekiem, który ode mnie kupuje trot, żeby się z nim rozliczyć, a i przy okazji chciałem się przejechać klasem i zobaczyć, jak nim się jeździ. Chcielibyście zobaczyć tą markę kiedyś na moim gospodarstwie? Ja tam tą markę lubię. To może kiedyś jakiś mały ciągnik się pojawi, ale to zobaczymy. Teraz jadę do Adama zobaczyć, jak mu idzie, ale na dzisiaj to i tak już koniec roboty. W następnym tygodniu tu jeszcze raz przyjedziemy i na 2 ciągniki będziemy ogarniać te działki, bo jednym to nie robota. Zresztą zaraz będę na miejscu, to zobaczycie, ile przez cały dzień zrobiliśmy. Witam nowego wspierającego, Myr Doktor, dzięki za wsparcie. Pewnie zapytacie, dlaczego tutaj nie przyjedziemy jutro albo pojutrze, tylko dopiero w następnym tygodniu. No bo te ciągniki są wypożyczone, sprzęt zresztą też. I z racji tego, że są wypożyczone, to ja już jakiś czas temu musiałem sobie zaklepać termin. I nie można sobie tak przyjść, kiedy się chce i wziąć, tylko trzeba czekać na wolne dni. Bo tak jak dzisiaj robiłem na polu, to sobie pomyślałem, a jakby przenocować w samochodzie albo u Antoniego i jutro z rana dokończyć robotę, ale niestety tak się nie da. A no i widziałem komentarze, żeby nie orać, tylko zebrać kamienie i dać sobie spokój. No nie wiem, z jednej strony taki pomysł mi się podoba, bo to mniej roboty i mniej maszyn wypożyczonych i więcej pieniędzy zaoszczędzonych. Ale z drugiej strony, jak ktoś potem kupi, to żeby nie miał pretensji. Ale w sumie czym mnie to powinno obchodzić? Jak już sprzedam pole i dostanę pieniądze, to co mnie to będzie obchodziło? Dlatego chyba zrobię tak, jak mówicie, czyli teraz tym mulczerem ogarniemy działki i potem pozbieramy kamienie i wystawię na sprzedaż. No plan działania dzisiaj był trochę inny, a wyszło jak zwykle. Myślałem, że się uda zrobić tak, że ten trot to będzie maksymalnie 1 kurs i koniec. I że wtedy Adam mógłby pójść ścinać drzewa, bo już dostałem przelew od tartaku za ostatnią wycinkę i zaraz będą znowu potrzebować. Nie wiem, czy widzicie, bo już ciemno, ale tam pole całe jest ogarnięte i tutaj już mamy połowę. Zadzwonię do Adama powiedzieć mu, żeby kończył. No co tam? Już kończ tą robotę, wracamy do domu. Dobra, to dojadę do końca i żeby na pusto nie jechać, to wrócę jeszcze i wracamy do domu. No dobra, to tak możesz zrobić, no to co to ja jadę na sklep i tam będę czekał. Tylko czy tam potem trafisz? Trafię. Daleko nie ma. To w razie czego jakbym się zgubił, to zadzwonię. Ale tutaj jak wyjadę z Polnej, to w prawo jadę prosto i szukam wjazdu pod górkę. Spokojnie trafię. To ja jadę i będę czekał w samochodzie. Okej. A widzowie, ja wam w ostatnim odcinku się nie pochwaliłem, ale udało mi się zdać prawko na ciężarówkę i za kilka dni już będę mógł jeździć. To wypożyczę lawetę i w końcu przywiozę Zetora na gospodarstwo. Ciekawe, jak się będzie już taką większą lawetą jeździło, tym Lublinem, co ma mechanik, całkiem fajnie się woziło sprzęt. Ale widzieliście, jak przywoziłem siewnik, to on wystawał i ledwo się mieścił. No i tak już być nie może. Maszyny są coraz większe i cięższe. To prędzej czy później musiałem zrobić to prawko. No i ten Zetor to już byłaby przesada wstawiać go na tą małą lawetę. Niektórzy pisali, żeby się zmieścił, ale co z tego, jak strach tym jechać? A tak widzicie, chwilę poczekałem, już jest prawko i spokojnie. Legalnie sobie go przywiozę. No i teraz z racji, że będzie laweta, to będę mógł szukać jakichś maszyn na handel, bo teraz będę mógł przewieźć wszystko. No w sumie to prawie wszystko, bo to zależy, jaką lawetę wypożyczę. Na razie chciałbym taką, co ma pakę przymocowaną na stałe, bo nie chcę jeździć z naczepą, przynajmniej na początku, żeby się ze wszystkim obyć. Dobra, jestem na sklepie. Teraz tutaj jakoś ładnie ustawić trzeba ten zestaw. Najlepiej, gdyby stał tak, jak na go stąd zabieraliśmy. Tylko, czy tak mi się uda? Nic nie widać. Tak to jest z tymi wielkimi przyczepami. Nie to, co z moimi autosankami. One są niskie i wszystko widać. No tak średnio bym powiedział. One na pewno tak nie stały na początku. Tak już trochę lepiej, ale muszę jeszcze z 1,5 metra cofnąć. Dobra, wystarczy.
Kogutów nie zgasiłem. Dobra, już wszystko chyba zrobione. Ładnie stoi, dobra tyle. Idę do samochodu i czekam na Adama. Dobra już. No to wracamy do domu. Jak tam ci się robota dzisiaj podobała? Całkiem spoko. Nie ma na co narzekać. Cały dzień siedzisz w ciepłym ciągniku. Nie było źle. Tylko ta robota w tym mulczerem to tak średnia, bo to głośno i prawie, że stoisz w miejscu. Jeden przejazd to trwa wieczność. No racja, ale nic się nie poradzi. Trzeba to zrobić, bo samo to się na pewno nie zrobi. No ta, wiadomo. Witam następnego dnia. Ziąb jak nie wiem. Dzisiaj to raczej nic nie porobimy. Nawet Adamowi napisałem, żeby dzisiaj nie przychodził, bo robota, która jest do zrobienia dzisiaj, to zrobimy ją jak będzie trochę cieplej, a przynajmniej nie jak dzisiaj -12. Dobra, ale z racji, że wczoraj mnie nie było na gospodarstwie, to trzeba się przejść i zobaczyć, czy nic nie zniknęło, albo czy nic się nie pojawiło, bo tak też może być. Może akurat ktoś w moją nieobecność zostawiłby mi jakiś prezent. Nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak było. Jak już się zrobi trochę cieplej, to pierwsza rzeczą, jaką zrobimy, to pospawanie tych klatek. A no i wyburzenie tej ściany, bo chcę zrobić więcej miejsca. Tutaj będzie drugie wejście, które nie wiem, czy zamuruję, czy zostawię tak nie wiem, wygarnianie obornika, czy coś. No tak myślę, że jak się wyburzą tą ścianę, to będzie tu całkiem sporo miejsca. A no i z racji, że jej nie będzie, to będę musiał zrezygnować z magazynu, który jest na stropie. Chyba że postawię kilka słupów wzmacniających. Tylko czy, jak tu będą te byki, to go nie przewrócą, bo na pewno będą o niego zaczepiać i w ogóle. Ale to jeszcze zobaczę co i jak. Ale tak myślę, że skoro tam nie będę trzymał zboża, to może będę miał tam mały schowek na słomę. Dosłownie 2 belki, ale rozcięte tak, żeby nie napierały na jedno miejsce. No i tutaj podjadę sobie 60 z turem i na środek nawalę obornika z prawej i lewej i go zabiorę. Tak myślę, tutaj to z 2 byki się wcisną, co? Czy pchać 3? Jak myślicie? A tutaj to dopiero będę mógł oszacować, jak wyburzę ścianę, ale łącznie wszystkich to z 7 lub 8 powinienem mieć nie. No nic, zobaczymy. Teraz wyniosę workownicę i skrzynkę, to zawsze trochę roboty już będzie zrobione. Nie wiem, kiedy dokładnie zaczniemy to robić, bo na razie zimno. Może jutro trochę będzie cieplej. A no i ktoś pisał, żebym zebrał trawę, tą co kosiłem dookoła kurnika, ale teraz to chyba gnój się z niej zrobił co? I nie ma co jej zbierać DLA krów. Czy może zebrać, bo z tego będzie dobra kiszonka? Oczywiście nie dzisiaj, ale za jakiś czas to normalnie ją zebrać. I na przykład owinąć, żeby zrobić kiszonkę, czy nie? No bo ja to nie wiem, pierwszy raz będę miał do czynienia ze zwierzętami i nie wiem co i jak. Bo żeby się nie okazało, że ja to zbiorę, a te krowy nie wiem, rozchorują się od tej trawy albo coś innego im się stanie, bo wtedy by było nieciekawie. No i co graty wyniesione, nie ma co tu stać i marznąć, idę do domu. Witam jakiś czas później, patrzcie czym jadę. Odebrałem prawko i od razu wypożyczyłem lawetę. Jak dojadę do domu, to ją wam pokażę. No teraz to będzie co chwila ona wypożyczana i co znajdę jakąś okazję na jakiś traktor, samochód, maszynę czy inną rzecz, to od razu wypożyczam lawetę i jazda. Teraz handel to będzie kwitł. Muszę zacząć zarabiać pieniądze, bo hektary same się nie kupią. Tak myślę, że lekko zepsute maszyny też mogę kupować. Mam mechanika Józka do pomocy. Adam coś tam potrafi, ja się doszkolę. I we trzech będziemy działać, w tej nowej stodole zrobimy garaż i jakoś to będzie szło. No bo same maszyny to będziemy w stanie z Adamem ogarnąć, ale na przykład naprawę silnika w ciągniku już zlecę Józkowi. Przynajmniej na początku, jak dopiero będziemy się uczyć, ale z czasem sami zaczniemy coś dłubać. Ale to spokojnie. Na razie mam prawko. Mam dostęp do lawety, to jakiś sprawny sprzęt mogę kupić i sprzedać. Tak w międzyczasie, jak ostatnio było zimno i nie było co robić, to w tym czasie mógłbym pojechać i coś przywieźć albo zawieźć. A za jakiś czas, jak będzie ogarnięta stodoła, to wejdę w to grubiej. No w stodole to można by było wymienić drzwi na jakieś lepsze. Może ją trochę ocieplić i wstawić jakiś piec, który by chodził cały dzień. Jak macie jakieś pomysły, to śmiało piszcie. No i możecie napisać też, jaki piec można by było wstawić, żeby cały dzień chodził, jakiś na pelet, czy może starą kozę przerobioną na palenie oleju. Wjeżdżam tym wjazdem, to tamtymi z przodu bym się nie zmieścił. Ten zresztą też nie jest lepszy. Muszę tutaj zamontować przesuwaną bramę, to łatwiej by mi było wjechać. Chociaż któregoś dnia wezmę i spróbuję wjechać tymi przednimi. Dzisiaj już tego nie będę robił, bo to pierwszy dzień jak wypożyczyłem lawetę i nie chcę jej od razu uszkodzić. Dobra, tutaj może stać. Czas teraz załadować 40. No nareszcie mogę wam ją pokazać, elegancka, nie? Takim sprzętem to można wozić maszyny. Dobra, nie ma co się zachwycać, tylko trzeba wsiadać w 40 i wjeżdżać nią na lawetę.
bo zaraz dzień mi się skończy. Przedostatnia przejażdżka Ursusem, bo jeszcze będę nim zjeżdżał z lawety, ale to chyba dobra wymiana. 40 na Zetora, w końcu jakaś inna marka niż Ursus, to w końcu fani Zetorów będą się cieszyć. Ale 40 nie była taka zła, trochę popracowała, trochę postał, wszystko chodziło tak jak miało. Wiadomo, miałem ją tylko naprawić i od razu sprzedać, a ona została. Nawet z 30 wygrała. A teraz chyba będzie lepiej, bo skoro 40 nie będzie, to za nią wejdzie 30. I umyta. Nie ma co wieść komuś brudnego ciągnika. Ale tu wysoko. No jak na lawetę mechanika się wjeżdżało, to prawie różnicy nie było. A tutaj normalnie jakbym na dach jakiegoś budynku wszedł. Zamknąć drzwi, złapać pasami i jazda do Szpakowa. Zobaczcie sobie, jak to wygląda z daleka. Dobra, jadymy. Fajne w tej lawecie jest to, że najazdy się na przycisk rozkładają. Nie trzeba chodzić i szarpać jak w tamtej małej lawecie. Ciekawe, ile taka może kosztować. Oczywiście na razie nie chcę jej kupować, ale tak z ciekawości pytam, co z 70 000 taka kosztuje, czy więcej? Ładnie udało się wyjechać. Nic nie zarysować, to można jechać. Dzisiaj jadę tylko zrobić wymianę. Nie będę już w lesie nic robił, bo laweta jest na dobę. A ja nie dość, żebym późno wrócił, to jeszcze mógłbym nie zdążyć. A no i nie chce mi się sprzątać całej kabiny strotu, dlatego sobie to odpuszczam. Jakbym kiedyś chciał kupić taką lawetę, to dobrze, żeby miała zmienianą pakę. To jakbym potrzebował, mógłbym wozić palety do skupu. Tylko czy tak się w ogóle da? Bo oczywiście, gdybym kupił samą ciężarówkę i do tego dwie naczepy, jedna laweta, a druga chłodnia, czy firanka, to wiadomo, że się da. Ale jak to chciałbym z takiej zrobić tak, żeby mieć dwa w jednym? Bo ta jest mniejsza i nią w większość miejsc wjadę. I wolałbym taką jeździć. A jak tak się nie będzie dało, to będę musiał kupić dwie ciężarówki i tyle. Śmiesznie to brzmi kupić dwie ciężarówki, ale oczywiście to są odległe plany. Ja to co mówię, to ja tego nie planuję kupować już jutro spokojnie. Tak tylko sobie gadam. Tutaj to dopiero jest ciasno, a ja narzekałem, że u mnie nie ma miejsca. Tu gdzieś muszę stanąć, tylko żebym na te brony nie najechał. Dobra, udało się. Cześć. Witam, w końcu wymiana. No już myślałem, że się nie doczekam. Ile czasu temu my to dogadaliśmy? Oj, nawet nie pamiętam, ale to było dawno, ale widzę, że nic się nie zmieniło. Żadnych nowych maszyn ani nic. No jakoś tak wyszło, że na razie nic nie kupowałem. Tutaj z tych działek po lesie robię pola, to za jakiś czas będą gotowe do sprzedania. Będziesz chciał kupić albo masz kogoś, kto może chcieć? Jakby udało ci się sprzedać, to jakiś procent ci dam od każdej sprzedaży. Jak już będą gotowe, to przyjedź do mnie, to porozmawiamy. Dobra, to ja biorę się za robotę. Zjeżdżam 40, ładuję Zetora i jadę. Ale wysoko wchodzić. A teraz jakoś powoli tutaj przejść. Oj! Słabe miejsce wybrałem do rozładunku, bo do dziury zjeżdżałem. Zresztą widzieliście, jak prawie się położyłem. No, na takie rzeczy muszę zacząć uważać. Tutaj jest wysoki zjazd. Na przyszłość muszę pamiętać, żeby najpierw się przejść, sprawdzić podłoże, a dopiero potem się rozstawiać. A najlepiej to w ogóle na drodze się załadowywać. Tam prawie zawsze jest równo. Dobra,
Zetor już załadowany, spiąć go pasami i wracam do domu. Dobra, ja mam Zetora, ty masz Ursusa. No i fajnie. Dobra, dzięki za wymianę, gdybyś miał coś ciekawego, to dzwoń, ja lecę na razie. Cześć. Teraz muszę stąd wyjechać, a przy tym dobrze by było, gdybym nie wjechał na jakąś maszynę albo budynek. Czekaj, bo tamten Ursus stoi, żebym w niego się nie wpakował. To by dopiero były jaja. Po co mu ten drewniany płot? Jakby go nie było, to cyk i bym wyjechał. Dobra, udało się. No to co, widzimy się jak będę w domu. I jestem. Ale ja to jestem dobry kierowca, nie? Tu cyk, myk, przez każdą dziurkę się przecisnę takim bydlakiem. Dobra, zdejmujemy sprzęta. I Zetor właśnie robi pierwsze metry na moim gospodarstwie. I proszę bardzo, wypełnił lukę 40 i stoi obok nowego kolegi. Dobra, jadę odstawić lawetę, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!